Takie codzienne statusy nie muszą być przykrym obowiązkiem, że przychodzimy i się spowiadamy, robiłem to, będę robił to i w sumie odwalcie się ode mnie, bo ja tu tracę czas. Inaczej się dba o kogoś, kogo znamy, wiemy, spotykamy się raz na jakiś czas i jest to właśnie członek naszej społeczności. Nasi ludzie nie mają przestrzeni na to, ani też z własnej woli niekoniecznie będą chcieli, bo oni chcą zrobić robotę, a nie spotykać się na jakimś spotkaniu. Czyli to już jest rytuał, to jest potrzeba, to jest coś, co się wydarza. Jeżeli tego brakuje, no to tak jakby święta odwołali. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rekowski. Paweł, słuchaj, mamy teraz taki dobry okres w roku. Powiedz mi, co było 1 listopada? Wolne. A dlaczego wolne? No bo wszystkich świętych. No Co właśnie. roku jest. No właśnie, a co robią wszyscy Polacy wszystkich świętych? No jeżdżą na groby. No właśnie, wsiadają w samochody, jadą gdzieś tam do rodzinnej miejscowości. No a 11 listopada co się działo? Marsz Niepodległości. No, święto niepodległości właśnie, niekoniecznie marsz, ale na przykład u dzieci w szkołach jakieś akademie, spotkania, odczyty, pani dyrektor przemawia też dzień i tak wolny. dalej. No właśnie, dzień wolny. A na przykład co było właśnie niedawno u nas w firmie? Black Friday! No właśnie, Black Friday, czyli co roku ta sama okazja, sprzedajemy i można kupić fajne rzeczy tego określonego dnia. To wszystko to są rytuały. Takie rytuały, które jakąś społeczność gromadzą i powodują, że ta społeczność ma coś takiego wspólnego. I na przykład właśnie Święto Niepodległości, no to taki rytuał dla wszystkich Polaków, tak samo jak właśnie wszystkich świętych. Boże Narodzenie to jest rytuał pewien dla rodziny. Black Friday, no to taki rytuał, który tworzymy dla naszych klientów. To wszystko są rytuały. Czy to jest też ważne w pracy zawodowej? I to nawet nie wiesz jak bardzo, ponieważ zespół też potrzebuje rytuałów, a potrzebuje ich do tego, żeby czuć się z jednej strony stabilnie, ale z drugiej strony mieć tą przewidywalność. Wiedzieć, że wtedy dzieje się to, wtedy dzieje się tamto, a tutaj robimy co innego. Raz na kwartał się na przykład spotykamy, podsumowujemy ten kwartał, raz do roku robimy imprezę wspólną, integracyjną, duży event, albo 2 razy do roku. I ludzie wiedzą, mają tą przewidywalność, że to się wydarzy, to będzie wtedy, mogą się do tego przygotować i też to im ustawia pracę, ustawia im ich kalendarze. I taki rytuał to jest coś, co powoduje, że nie jesteśmy jakąś losową grupą ludzi, którzy robią losowe rzeczy, tylko to znaczy, że tworzymy jakąś społeczność, no i to powoduje, że jeżeli mamy jakąś społeczność, to też ludzie bardziej dbają o siebie, no bo inaczej się dba a właściwie nie dba o jakąś obcą osobę na ulicy, a inaczej się dba o kogoś, kogo znamy, wiemy, spotykamy się raz na jakiś czas i jest to właśnie członek naszej społeczności. I teraz my jako liderzy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te rytuały budować, pilnować i żeby one były kultywowane i wdrażane. Tak jak ojciec rodziny dba o to, żeby faktycznie wydarzyła się dana tradycja i zadziało się w danym dniu dana sytuacja, typu na przykład Boże Narodzenie, Święto Niepodległości czy Wszystkich Świętych, jest inicjator, który tego pilnuje, czy to ojciec, czy to matka, czyli ten nasz lider, opiekun tego zespołu. Mieliśmy już też odcinek o tym, że czasem to jest jak zarządzanie przedszkolem, ale to dzisiaj nie o tym. Robienie tych rytuałów i pilnowanie, żeby one się odbywały, jest istotne, ponieważ tak jak Krzysiek powiedział, to spaja zespół, a na niczym nie powinno nam tak bardzo zależeć na tym, żeby mieć zgrany zespół, który ze sobą dobrze i efektywnie pracuje. Możesz sobie teraz myśleć, no dobrze, ale my w naszym zespole nie mamy żadnych rytuałów i w ogóle ciężko mi wymyślić takie pomysły. To prawdopodobnie już jakieś rytuały masz, tylko nawet nie wiesz i możesz je oczywiście wykorzystać i wzbogacić. No bo większość zespołów ma jakieś na przykład daily scrum czy daily stand-up, czyli takie spotkanie, które spotykacie się raz na jakiś czas. Jest jakiś review, jakieś planowanie, jakaś retrospekcja i to niekoniecznie jest coś takiego, co buduje tę społeczność z samej definicji, że ludzie się spotkają, ale jest to już jakiś moment, gdzie można znaleźć ten punkt zaczepienia i z tego właśnie tworzyć różne rytuały, które będą wzbogacały wasz zespół.
Bo takie codzienne statusy nie muszą być przykrym obowiązkiem, że przychodzimy i się spowiadamy, robiłem to, będę robił to i w sumie odwalcie się ode mnie, bo ja tu tracę czas. To nie o to chodzi. To jest moment na to, żeby ten zespół zebrać, zintegrować, też ułożyć tą pracę, ponieważ nawet pracując zdalnie, hybrydowo, elastycznie, no to dobrze mieć jakiś taki punkt w ciągu dnia, gdzie się zbierzemy, synchronizujemy, spotkamy, bo jeżeli zrobicie taki eksperyment i puścicie ludzi, dobra, róbcie co chcecie, każdy złapie inny temat i się rozejdą w zespole, to nie będzie takiego punktu do synchronizacji, nie będzie takiego punktu do spotkań i by to potrwało dłużej, to ten zespół się naturalnie rozpadnie, bo oni nie będą mieli o czym gadać, nie będą mieli tego wspólnego spotkania, nie będą mieli wspólnego celu, a w tym momencie no to już mamy nie zespół, ale pojedynczych ludzi i o to my musimy zadbać, żeby mieć te rytuały, czy to codzienne, ponieważ to o tym też będziemy mówić, bo mamy rytuały codzienne, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. I teraz ten kalendarz można dobrze wykorzystać i te rytuały stworzyć. To rzućmy pomysłami, co to mogą być za rytuały, które można wdrożyć u siebie w zespole i będą spełniały te zadania. Zaczynając od codziennego, czyli na przykład właśnie takie daily, o którym już mówiliśmy. Lećmy dalej, czyli mamy na przykład planowanie albo retrospekcję, czyli moment, kiedy zatrzymujemy się razem w zespole i zastanawiamy się, co my w następnym tygodniu, 2 tygodniach w ogóle chcemy zrobić, jakie mamy cele, gdzie my w ogóle idziemy, czyli mamy ten moment na to, mamy ten rytuał, który sprawia, że zatrzymujemy się w tym bieganiu z taczką i patrzymy, biegniemy już z pustą taczką, wypadałoby pomyśleć coś konstruktywnego i sensownego do tej taczki zapakować. I to jest na przykład taki moment na zaplanowanie rzeczy, gdzie możemy się zastanowić, możemy z tego zrobić fan. To naprawdę nie musi być smutne spotkanie, to może być miejsce, gdzie macie burzę mózgów w zespole, co my możemy zrobić, co możemy usprawnić, czego biznes od nas chce, a może możemy pogadać z klientem, a może możemy wyciągnąć jakiś temat, może mamy przestrzeń na usprawnienia, na które nigdy nie mieliśmy czasu. Może być to burza mózgów, może być to gra w wielu książkach agile'owych, mam, czy planning pokery, czy karcianki, czy różne elementy takiej zabawy, które wspomagają te rytuały, no bo jednak na Wigilię mamy tego karpia, Wszystkich Świętych mamy te znicze, tam są jakieś zabawki, które uświetniają i sprawiają, że no jest coś takiego fajnego w danym wydarzeniu i na tych naszych spotkaniach też z takich rzeczy możemy stosować i możemy je wdrażać, promować, uatrakcyjniać te eventy. Co jeszcze byś dodał? Warto, żeby to były takie wasze wewnętrzne rzeczy, wasze wewnętrzne pomysły. Ja na przykład pamiętam, że mieliśmy w jednym zespole coś takiego jak szeryf sprintu. To była taka osoba, która organizacyjnie załatwiała pewne rzeczy, które były konieczne i nawet miała gwiazdę szeryfa i było wiadomo, kto jest tym szeryfem. W moim zespole stosowaliśmy kiedyś smoka, czyli takiego wełnianego, wyszywanego smoka, którego zrobiła moja żona, taką zabawkę. I to był taki puchar przechodni dla osoby, która najlepiej się wykazała w danym sprincie, w danym okresie zrobiła najfajniejszą rzecz i mogła sobie postawić na biurko, że to oznaczało, że ta osoba w ostatnim okresie rozliczeniowym, bo to też dojdziemy do tego, że te okresy mogą być różne, zrobiła najlepszą robotę, wykazała się najlepiej ze wszystkich i zasłużyła na nagrodę. No właśnie, my na przykład w czasach biurowych mieliśmy uroczyste przekazanie flagi Support Hero, czyli takiej osoby, która była na saporcie danego dnia. I to też było takie, coś naszego, coś śmiesznego, co się wyróżniało. Jadąc dalej, to mogą być retrospekcje, to powinny być retrospekcje. Jeżeli retrospekcji nie robicie, to czas najwyższy zacząć, żebyście mieli ten moment oddechu i zatrzymania się i zastanowienia się, co poszło dobrze, co w waszej robocie jest super, co może być jeszcze lepsze, co was wzmacnia, co was osłabia, co wam pomaga, co wam przeszkadza, ponieważ w takiej ciągłej bieżączce nie ma na to miejsca i teraz wy jako liderzy musicie zadbać o to, żeby to miejsce było, żeby był konkretny czas na to, żeby porozmawiać na ten temat, żeby zrobić sobie tą pauzę, zrobić sobie przestrzeń na to, żeby pogadać o tym, dobra, czy to, co robimy, w jaki sposób pracujemy, czy sytuacja, którą mamy w zespole, w organizacji, czy relacje między nami są ok, czy możemy to jakoś usprawnić, zmienić, ułatwić sobie życie, zrobić coś lepiej, szybciej, taniej, wygodniej.
to musi być na to miejsce. Jeżeli nie ma na to miejsca, to się nie wydarzy, więc też tracimy na tym, ponieważ nasi ludzie nie mają przestrzeni na to, ani też z własnej woli niekoniecznie będą chcieli, bo oni chcą zrobić robotę, a nie spotykać się na jakimś spotkaniu, więc też twoją rolą jest to, żeby to spotkanie było fajne. Jest cała masa formatów, jak przeprowadzić taką retrospekcję. Przykłady na to też wam podlinkujemy w notatkach pod tym odcinkiem, więc wejdźcie sobie na stronę i zobaczcie, jakie zestawy gier, aktywności możecie wykorzystać do tego, żeby ta retrospekcja wnosiła coś, przynosiła jakieś efekty i też była fajnym wydarzeniem, które wnosi realne korzyści i zmiany i jest rytuałem, na który ludzie czekają, bo jednak na Wigilię to czekamy, nie? Chcemy tutaj, będzie się działo, spotkamy się tutaj z ludźmi, będzie fajnie. To też chcecie, jako liderzy, żeby te wasze rytuały, te wydarzenia, też były wyczekiwane, że w końcu tutaj możemy się spotkać, możemy tutaj usprawnić, coś zmienić. Co do retro, bo to jest, powiedzmy, takie związane trochę ze Scrumem. Nie wszystkie zespoły pracują w Scrumie i czasem nie widzą tej potrzeby, uważam, że to jest jednym z komponentów Scruma, więc ta retrospekcja to jest coś takiego, co można niezależnie od tego robić. I zespoły, które mają taki rytuał tego, to na przykład już na Miro wrzucają sobie karteczki do retro z wyprzedzeniem jakimś, bo wiedzą, że będzie o tym rozmowa. Albo zdarzają się sytuacje, że coś się wydarzyło, był jakiś projekt i to nie było w takim trybie jakimś tam sprintowym. I wtedy jest mowa, to kiedy retro, kiedy sobie omówimy to. Czyli to już jest rytuał, to jest potrzeba, to jest coś, co się wydarza. Jeżeli tego brakuje, to tak jakby święta odwołali. Pamiętam takie sytuacje, że byliśmy w jakimś projekcie, który nie był przez nas realizowany, i tam nie było retro pod koniec. I było dziwnie trochę. To tak jakby właśnie jak 24 grudnia byłby normalnym dniem. To już się robi coś, czego zaczyna nam brakować i oczywiście chcemy to mieć. Jadąc dalej, mamy następne okazje, na to, czy mówiliśmy tutaj o tych blokach, na przykład tygodniowych, dwutygodniowych, kiedy mamy te elementy takiej pracy zwinnej, którą naprawdę możecie wykorzystać, nawet jeżeli jedziecie, jesteście fabryką tasków i trzaskacie taski, to warto to zrobić. Ale dalej, mamy okresy dłuższe, czyli na przykład kwartał. Kwartał to jest taki świetny moment na to, żeby podsumować sobie wyniki w zespole. Wziąć, zatrzymać się, zebrać dane, które macie. Jeżeli macie jasno określone miary, KPI-e i konkretne rzeczy mierzycie, może na przykład OKR-y, czy korzystacie z innych frameworków do określania celów, macie jakiś okres tutaj 3-miesięczny, to te 3 miesiące są takim świetnym momentem, żeby zrobić właśnie takie duże podsumowanie. Słuchajcie, przez te 3 miesiące zrobiliśmy to, dołączyli do nas tacy ludzie, zrobiliśmy takie i takie projekty, wypuściliśmy. To jest też świetny czas na to, żeby zebrać też feedback od użytkowników, od klientów i jak oni tego przez ten czas używają tych rzeczy, czy są zadowoleni, czy są niezadowoleni, czy idziemy w dobrym kierunku, czy może robimy rzeczy do kosza, do śmietnika, bo w sumie ktoś nam kazał, ale nikt tego nie potrzebuje, nikt tego nie chce. Czy to jest ok, czy to nie jest ok, czy jesteśmy pod wodą, czy jesteśmy nad wodą, bo nie ma nic gorszego niż sytuacja, kiedy jest praktyka w firmach na przykład takich rocznych performance review, takich rozmów rocznych podsumowujących, za którymi idą jakieś na przykład premie, czy programy naprawcze, degradacje, zwolnienia. I to jest jedyny moment, kiedy podsumujemy teraz cały rok, bo tak się nie da. Jeżeli mamy ten kwartał, mamy te 3 miesiące i teraz pracujemy w tych cyklach, to z tygodnia na tydzień będziemy sobie dobrać, w tygodniu na tydzień łapiemy, jest ok, robimy to, co robimy retrospekcję, usprawniamy, ale to jest ta skala mała. Musimy zebrać to teraz szerzej i zobaczyć z tego okresu tych 3 miesięcy, kwartału. I teraz ten event może być naprawdę fajny, bo to jest też okazja do tego, żeby wyróżnić najlepszych ludzi w zespole, wyróżnić inicjatywy, wyróżnić aktywności, zobaczyć, jakie mamy wyniki lub zastanowić się też wspólnie, jeżeli te wyniki są złe, niewystarczające lub coś jest nie tak, co możemy z tym zrobić, w którą stronę możemy to pociągnąć. To nie musi być smutny status, gdzie mówimy, tutaj mamy KPI A 57%, KPI B 43%, KPI C 23%, kurczę, ja już się nudzę mówiąc to, więc to może być naprawdę fajne spotkanie, które warto wykorzystać. Ja u siebie stosuję i też w niektórych zespołach udało mi się wdrożyć i ludzie widzą korzyść tego, że to jest na przykład pierwszy taki moment, kiedy zobaczą, jak to wygląda z szerszej perspektywy, bo pracując z tygodnia na tydzień, to się naprawdę zatraca ten obraz. Jest takie fajne powiedzenie, że jestem tak skupiony na drzewach, że nie widzę lasu.
I to jest dokładnie ta sytuacja. Trzeba się odsunąć, wziąć ten większy okres, podsumować ten kwartał i znowu też, jeżeli to jest kwartał, a nie rok, no to jest prostsze, bo jest tego mniej i też mamy jeszcze 3 następne kwartały do końca roku, więc jesteśmy w stanie też kurs korygować lub usprawniać rzeczy, które są dobre. Te rytuały to nie tylko muszą być takie stricte biznesowe, jakieś związane z usprawnianiem naszej pracy, czy z podsumowywaniem, czy właśnie przeglądaniem jakichś KPI-ów i tak dalej. To mogą być też takie rzeczy miękkie, wesołe, które budują tę społeczność. Co to może być? No to mogą być na przykład chociażby raz na kwartał, czy częściej oczywiście, wyjścia zespołowe, czy jakieś spotkania. Na przykład to, co u nas robimy, to zespoły raz na kwartał się spotykają w biurze, bo zasadniczo nie wszyscy przyjeżdżają do biura codziennie, czy nawet rzadziej. I wtedy jest zawsze i jakaś wspólna praca, i zobaczenie się na żywo, i jakieś wyjście na lunch, potem wieczorem jakaś zabawa. No zależy oczywiście od zespołu, kto na co ma ochotę. Też jakieś, wiadomo, imprezy takie bardziej działowe, czy imprezy firmowe. Raz do roku dobrze się spotkać taką większą ekipą. To jest dobre, żeby zobaczyć chociażby na przykład kolegów z innego działu, czy w ogóle z innej części firmy. To jest wartościowe. No i też z innych krajów i z innych miast. No, na przykład my mamy ludzi w całej Polsce w tym momencie, te zespoły są rozproszone. Już nie ma zespołu, który może się spotkać, bo wszyscy są w Warszawie, tylko mamy ludzi w Krakowie, Wrocławiu, w różnych miejscach. Ta cała logistyka też musi być uwzględniona w tym, więc to też nie da się spotykać codziennie, co tydzień, ale zorganizować to właśnie raz na kwartał, raz na pół roku, czy raz do roku dużą jakąś imprezę, gdzie wszyscy się zjadą i faktycznie mamy przestrzeń na to, żeby się spotkać, pogadać, zobaczyć w 3D, a nie tylko jako awatar gdzieś tam na Zoomie. To jest coś, co buduje taką też przynależność w ogóle do firmy, taki więź i z ludźmi, i z zespołem, i z marką, i tym wszystkim, co robimy. Więc jeżeli tego nie robicie, to bardzo dużo tracicie, bo bez tych rytuałów, no to nie ma okazji do tego, żeby ludzie się wykazali. Jeżeli jedyne, co ich wiąże, to, że dostają od Was wypłatę, to równie dobrze mogą dostawać od kogoś innego. Kolejna rzecz to jest wymiana wiedzy i tutaj można to w różny sposób. My praktykowaliśmy chociażby mastermind, czyli takie spotkania, gdzie w jakiejś strukturyzowanej formie odeślemy Was do odcinka o Lean Coffee, gdzie się wymieniamy wiedzą i dyskutujemy nad różnymi zagadnieniami. Kluby książki na przykład. My mieliśmy u nas klub książki, gdzie omawialiśmy książki niezwiązane z branżą, ale też oczywiście też są kluby książki, gdzie na przykład razem czytamy jakąś książkę i omawiamy kolejne rozdziały. Czy na przykład osoby z różnych części naszej firmy przerabiają razem ten sam kurs i też mają jakiś rytuał, spotykają się raz na jakiś czas i sobie omawiają jakieś tam zadania i materiały. Ale też mogą być takie w ogóle zupełnie inne, bardzo proste rytuały, takie na przykład, że raz na miesiąc jest zespół, który raz na miesiąc na planszówki się spotyka, planszówki online, to też jest rytuał. Albo robią sobie coding dojo i to też jest rytuał, zwłaszcza jeżeli to jest co określony czas i nie jest tak ściśle związane z pracą. Albo chociażby takie bardzo, bardzo proste rzeczy, że codziennie rano wszyscy mówią sobie cześć, albo się dzwaniają na kawę, albo na przykład taki pomysł, że jest pokój i można do niego wejść albo nie wejść, tak jak kuchnia w czasach biurowych i tam właśnie można się przywitać, zwłaszcza jeżeli są takie zespoły, które zaczynają pracę o tej samej porze, to bardzo fajnie działa. Podsumowując, te rytuały są ważne dla zespołu, żeby zespół zintegrować, żeby ich zjednoczyć, żeby mieli możliwości do tego, żeby się wykazać, wygadać, wyżalić i zrobić coś fajnego, innego, co też będzie ubogacać ich pracę i spajać ze sobą. Integrować też z firmą, z zespołem, z organizacją, więc Tobie jako liderowi powinno na tym bardzo zależeć, żeby one się odbywały, żeby na nich było ciekawie, żeby to nie były smutne spotkania statusowe, których wszyscy nienawidzą i mają ich dość, żeby to było ciekawe, żeby to była przestrzeń dla ludzi, gdzie faktycznie czują się dobrze. A jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co robimy, wiedzieć więcej na temat tego właśnie, w jaki sposób budować ten zespół, motywację, chociażby właśnie poprzez rytuały, to zapisz się na nasz newsletter na nerd.management/newsletter. No i tam będziesz mogła się dowiedzieć wszystkiego, co wypuszczamy dla Was. No i widzimy się, jak zawsze, co 2 tygodnie, we wtorek o 8 rano. Trzymajcie się. Cześć!